Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj zaczniemy sobie od kolosa. Bardzo dawno nie było go u mnie na kanale, nie pokazywałam Wam, co się tutaj u mnie działo, a to dlatego, że wyszywałam inne projekty, ale teraz już postanowiłam się zrehabilitować i pokazać Wam postępy. I mówię od razu, że w tym filmiku również rozwinę tą kanwę i Wam pokażę, jak to wygląda. Ostatnio jak pokazywałam kapturka, to 2 osoby mi napisały, że są zawiedzione, że nie rozwinęłam kanwy, więc tym razem rozwinę i Wam pokażę. Także macie po co oglądać, macie motywację. Pokażę Wam, tutaj też zasłonięta twarz kapturka, wszystko takie tajemnicze, ale spokojnie, spokojnie, wszystko w swoim czasie. Dokończę ten fragment i Wam pokażę. Zapewne to, co chcę Wam powiedzieć, już raz wspominałam, ale uznałam, że skoro i tak nie każdy ogląda wszystko, to wspomnę jeszcze raz, że ten projekt to taka trochę jedna wielka parabola, dlatego że w jednym momencie ten projekt jest strasznie trudny, może nie strasznie, ale jest tutaj taka pikseloza, a znowu są fragmenty, tak jak tutaj, że zobaczcie, wszystko to, włącznie z tym, jest jednym kolorem. Tylko tutaj już jest coś innego, ale tutaj całe to jest jeden kolor. I to jeszcze jest mały fragment. Tutaj są tak wielkie fragmenty jednego koloru, że to się w głowie nie mieści. Naprawdę. I z jednej strony wyszywa się to fajnie, a z drugiej strony, kiedy widzę takie wielkie placki kolorów, to aż mi się po prostu odechciewa. Witam się z Wami kilka krzyżyków później. Jak możecie zauważyć, troszeczkę tutaj przybyło. Saga pokazuje w tym miesiącu prawie 5500, więc ja jestem zadowolona, że w końcu coś tutaj ruszyłam, bo powiem Wam szczerze, że ciężko jest się zmuszać do wyszywania czegoś, czego się nie chce wyszywać, a chciałoby się wyszywać i to jest takie pomieszane, ale właśnie cały czas próbowałam się zmuszać do wyszywania innych projektów, nie tego kolosa, żeby coś skończyć. No i trochę skończyłam, więc stwierdziłam, że już dobra, już nie mogę więcej się powstrzymywać i po prostu muszę już tutaj coś wyszyć. Zrobiłam sobie herbatkę, mam zamiar dalej wyszywać, ale chciałam Wam zgodnie z obietnicą pokazać całość. Teraz będę to rozwijała, bo muszę sobie przesunąć tamborek. Z racji, że wyszywam w ręce, no to tutaj na tym etapie już mi jest troszeczkę niewygodnie tak sięgać ręką. Tym bardziej, że nie wiem, czy Wy też tak macie, ale jak ja wyszywam na tamborku, to może ja Wam pokażę, jak trzymam tak, to tymi palcami z tyłu muszę kontrolować igłę, czyli tak jakby jak wbijam igłę, to tym palcem tak jakby nadaję sobie kierunek, żeby wiedzieć, gdzie tą igłę wbić i troszeczkę tak kieruję tą igłę tymi palcami tutaj z tyłu intuicyjnie, no i jak już nie dosięgam tymi palcami tutaj dalej, to już mi jest strasznie niewygodnie, więc muszę sobie to przesunąć. Więc teraz pozdejmuję sobie wszystkie swoje magnesiki, pozdejmuję te wszystkie Teraz, jak widzicie, mam tylko jeden. Powiem Wam, że to jest super, bo tak jak widzicie, nie muszę mieć mnóstwo klipsów, tylko mam jeden klips i to jest takie wygodne. Czasami mam więcej, ale rzadko. Zależy, jak mi się tam ułoży materiał. Zazwyczaj właśnie mam jeden, ewentualnie 2. Nie przestraszcie się tej kanwy, tego materiału bardziej, bo on jest tak brudny, zobaczcie. To jest tak brudne, że aż wstyd po prostu pokazywać, no ale co ja zrobię?
Dobra, coś widać. Coś widać, już coś zobaczycie. Ciężko jest mi to tutaj ułożyć tak, żeby było równo. Dobra. Już coś widać. Jest strasznie pomięte, za co przepraszam, ale no to jest taka wersja typowo robocza. Nie mam zamiaru tutaj nic przygotowywać. Pokazuję Wam tak, jak to rzeczywiście wygląda. Moim zdaniem już to robi efekt wow. Jak skończę ten rząd tutaj do góry, tak jak widzicie między tą linią a tamtą linią, to już będę miała zrobioną i 1/4. I ja jestem przerażona, dlatego że to jest dopiero 1/4 i zajmuje mi to pół biurka, więc jak ja skończę całość, to będzie tak gigantyczne, że ja w ogóle sobie tego na razie nie mogę wyobrazić, jakie to będzie wielkie, ale moim zdaniem robi już efekt wow i już widać to piękne przejście między tym żywym kapturkiem a tą stonowaną, tym stonowanym tłem. Bardzo mi się to podoba. No, to jest po prostu haft, przy którym najfajniej mi się spędza czas. Jak wyszywam coś innego, to sobie tak wyszywam, bo wyszywam, ale przy tym projekcie tak niesamowicie odpoczywam, że aż się boję go skończyć momentami, bo wtedy wiem, że już te uczucia miną, a ja dalej jestem taka podekscytowana tym projektem. Nie wiem, czy zauważyliście, być może tak, być może nie, wiele osób mnie też o to pytało. Tak, ten obrazek jest skoszony i to jest tak skoszony, że chyba bardziej się nie da i podejrzewam, że jest to właśnie wina tamborka, bo gdybym miała to naciągnięte na ramę, to nie byłoby takiego skoszenia wielkiego. Tutaj u góry widać, zobaczcie, może ja Wam to spróbuję w jakiś sposób wyprostować. Zobaczcie, tutaj wezmę ten materiał wzdłuż biurka i zobaczcie teraz, w jaki sposób on jest skoszony, widzicie? Nie wiem, czy widzicie, bo ja tak pokazuję i nawet nie wiem, co pokazuję, ale on jest skoszony. Tutaj jest wyżej, a tutaj jest niżej i ta różnica jest naprawdę, naprawdę spora, ale hardanger jest takim materiałem, który bardzo łatwo się naciąga, bardzo łatwo się nim modeluje, więc myślę, że to nie będzie duży problem, bo będzie to bardzo łatwo naciągnąć. Też jak są jakieś prześwity, czy jakieś tam nierówności, gdzieś tam się tworzyły jakieś linie w międzyczasie, to na tym hardangerze dosłownie, wiecie, pociągnęłam tak i wszystko się zlewało, więc mam nadzieję, że tutaj nie będzie tego problemu na dłuższą metę. I że się będzie dało to wyprostować, bo jak na razie to wygląda to, no źle to wygląda. Ale ja jestem bardzo zadowolona z tego, co tutaj widzicie. Mam nadzieję, że zaspokoiłam Waszą ciekawość, a też nie chciałam pokazywać Wam tego zbyt często, żebyście się tutaj za dużo nie napatrzyli, a tak to jest taka niespodzianka nawet dla mnie. Ja sama jak przewijam sobie tamborek, to staram się tak rozwijać ten materiał, żebym za dużo nie widziała, bo wtedy mam taką jakąś większą satysfakcję, nie wiem. Już jakiś czas temu zamówiłam sobie mulinki i chciałabym Wam je dzisiaj pokazać. Jest wszystko. Tutaj mam jakieś mulinki. To są zapewne te nowe kolorki, które chciałam mieć, ale one są piękne. Tutaj też są mulinki, ale w szczególności właśnie, jak się domyślacie, do Kolosa. To jest mulina DMC, tak w ogóle. I tutaj też powinny być gdzieś te nowe numerki. Tylko muszę je jeszcze znaleźć. Jak wynajdę wszystkie te nowe, to Wam je pokażę. Wszystko sobie sprawdziłam i poukładałam. Tutaj są kolory zapasowe do Kolosa, których używam najczęściej. A tutaj są te nowe kolory. 1, z tego co wiem, jest chyba jeszcze stara. 2, nie wiem, czy 2 jest nowa, czy jeszcze nie, ale to jest 2, taki szary. I to są wszystkie te nowe kolory. Znaczy, wszystkie, które ja mam, bo wszystkich było chyba 35 czy 34, a ja mam 24 zamówione, więc to są te wszystkie nowe kolorki. Te kolory zamówiłam na zapas, żeby
po prostu je mieć, a te zamówiłam, bo będę ich używać. Uzupełniłam sobie wszystkie kolorki tutaj, jak widzicie, na przykład 310, gdzie on jest. Tu mam 5 na przykład, mam 2 po jednym zapasu, gdzieś tutaj było 3, tu też jest 1, tu mam 3, 2, 3, więc tego zapasu trochę tutaj jest. Tutaj mam całe to pudełeczko z zapasami. I to są głównie zapasy do kolosa. Jest tutaj też troszeczkę do konia numerów, ale do konia jest chyba 4 czy 5, a cała reszta to jest kolos. Tutaj są te woreczki bardzo powypychane, bo tak jak mówię, no tutaj tego zapasu jest sporo, więc będę miała co wyszywać przez następnych kilka miesięcy, bo się tutaj naprawdę dobrze zaopatrzyłam. A całą resztę tych mulin muszę sobie popakować w pakieciki. Kiedy ja to zrobię, nie mam pojęcia, bo trochę tego jest. Odkąd zaczęłam nagrywać ten filmik, przybyło na kolosie 11 100, prawie 70, nie pamiętam już dokładnie, ale zrobiłam cały tamten pasek, część poprzedniego, cały ten pasek na wysokość 5 kratek. No i tutaj robię kolejny pasek na wysokość 5. Spróbuję Wam to troszeczkę teraz odwinąć. Może nie całość, bo szczerze mówiąc to sama nie mam ochoty tego tak odwijać cały czas, bo ja osobiście lubię mieć niespodziankę i nie lubię na to tak patrzeć co chwilę, więc ja sobie tego tak nie rozwijam. Tutaj jest to, co przybyło. Przybyło tutaj, tutaj ten kawałek przybył, całe to tutaj, no i to. Kapturka już tutaj widać, tą dziewczynkę. Dalej będę tutaj sobie wyszywała jej dalszą część. Jak na razie, no to jeszcze sporo mi zostało tutaj do dokończenia tego rzędu i wtedy będę miała już wyszytą 1/4. A później, tak jak już Wam wcześniej mówiłam, na Twitchu, bo w ogóle zapraszam Was na Twitcha, bo ja tam streamuję na żywo, jak wyszywam, rozmawiam sobie z Wami. Jest bardzo miło i przyjemnie, więc zachęcam Was do obserwowania mnie również na Twitchu. Macie link w opisie. Wszystkie streamy, które były, są zapisane, więc możecie je spokojnie nadrobić, jeżeli chcecie. A informacje, kiedy będą streamy, przekazuję Wam na Instagramie. Tam jesteście zawsze na bieżąco. Więc ja już Wam tam mówiłam. W dalszej części tego filmu również będę mówiła to samo, co mówiłam tam na Twitchu. Troszeczkę się powtórzę, ale na pewno nie każdy oglądał mnie tam. Bardzo mało osób mnie tam oglądało, więc spokojnie wszystko powtórzę. I więc tak, miałam zamiar wyszywać sobie tutaj tą górę, żeby skończyć, żeby była 1/4. Ale ta część wygląda dokładnie tak jak ta, czyli no za dużo się nie dzieje. A znowu tutaj na tej dziewczynce i później na wilku, no na wilku tak tyle o ile, ale na dziewczynce jest spora pikseloza, zwłaszcza na twarzy i duża część twarzy będzie tutaj. I boję się, że po prostu będzie ta pikseloza taka duża, w tak dużym obszarze, że bardzo mnie to zniechęci do wyszywania i będę miała taki przestój. Więc żeby uniknąć tego przestoju i cały czas lecieć dalej, to po prostu będę sobie robiła tutaj od dołu krateczki i na przykład powiedzmy wyszyję sobie tam 500 krzyżyków, półkrzyżyków tutaj i na przykład ileś tutaj, a potem znowu 500 tutaj, tak żeby to robić tak na raty, żeby później na sam koniec nie zostało mi to, co najbardziej czasochłonne.
Też boję się samego dołu, bo sam dół jest bardzo prosty i tak samo tutaj gdzieś dalej będzie takie gigantyczne drzewo, które będzie wyglądało niby ładnie, ale będzie się składało z samego czarnego koloru, więc no tak trochę nie bardzo. Ja sobie to teraz znowu pozwijam. Niby nie lubię jak jest pikseloza, ale też nie lubię jak tej pikselozy nie ma. Raczej wolę taki haft umiarkowany bardzo. Sobie tu pozwijam to. Tak, żeby mi było wygodnie. Chciałam Wam powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy takiej dość istotnej. Mianowicie mam tutaj na myśli znowu, tak wiem, że znowu, mulinę. Ja mam odwieczny problem z organizacją muliny. Dlatego, że ja mam te pakieciki i one są naprawdę bardzo wygodne. Ja z pakiecikami mam zamiar wyszywać cały czas. Nie chcę od nich odchodzić. Natomiast, co mnie tutaj denerwuje najbardziej, teraz mi się, wyostrzyło się. Co mnie denerwuje najbardziej? Najbardziej to mnie denerwują tutaj te nitki, które widzicie. Ja sobie kiedyś wymyśliłam, że będę sobie je zaczepiać. Co by Wam tu pokazać? Tu na przykład, o gumeczkę. Ale one strasznie odstają i wyciągając pakiecik, na przykład ten, przez przypadek ciągnę sobie nitkę z innego pakieciku. Wyciągam ją, a potem nie wiem, co to za nitka. I sobie potem takie niteczki, które nie wiem skąd były, leżą sobie tu. I to są zmarnowane nitki, bo ja po prostu nie jestem w stanie odnaleźć, która to jest nitka, z którego koloru. Ja jestem jakaś, nie wiem, jestem lewa jakaś. Nie jestem w stanie tego odnaleźć. Po prostu dokładam jedno do drugiego, od niczego do niczego mi to nie pasuje. Więc takie nitki sobie leżą. I ich jest tutaj dużo, jak widzicie. I nie mam co zrobić z tymi odstającymi nitkami. I chciałam sobie je przenieść nawet na inny organizer, ale to by miało sens dopiero wtedy, gdybym miała 100 igieł, to po pierwsze, a po drugie miałoby to sens, gdybym zrobiła sobie organizer z pianki, siedziała w miejscu i wyszywała przekrośnie. A w momencie, kiedy ja chcę sobie chodzić tu, tam, dzisiaj tu, jutro tam, sobie wyszywać, no to mi się nie uśmiecha zabierać całego pudła z muliną, zapasów, zabierać całego organizera z resztkami, zabierać jeszcze tego tamborka i wszystkich innych gadżetów, które tutaj widzicie w tym pudełku. Też się tutaj, wyostrzyło się. I ten bobas tutaj na samym dnie, ojej. No nie uśmiecha mi się to i cały czas jest mi niesamowicie niewygodnie i nie mam co z tym zrobić, żeby to miało sens. I nie wiem, liczę, że może ktoś mi podpowie jakiś magiczny, po prostu, nie wiem, organizer fruwający, który po prostu pozwoli mi, żeby to wszystko było w jednym miejscu, żeby to było wygodne i żeby mi to nie przeszkadzało i żebym nie musiała tego nosić. Ja nie wiem, czy jest taki sposób idealny. Tutaj wszystko było idealnie, gdyby nie te nitki odstające, bo te nitki tutaj na dłuższą metę strasznie mi nie pasują do tych organizerów, do tych pakiecików. Więc ja mam tutaj zawsze odwieczny problem z tą organizacją. Więc kolejną rzeczą, którą jeszcze chciałam Wam powiedzieć, to jest to, że zobaczcie, jak to się kładzie. Ja nie mogę sobie znaleźć odpowiednich przegródek do tego pudełka i jakoś nawet nie wiem, z czego mogłabym to zrobić, bo nawet nie mam jakichś takich materiałów, nawet nie wiem, jak się mam za to zabrać. Niewygodne to jest. Potrzebuję mieć więcej tego miejsca tutaj na pewno, bo mam do organizowania jeszcze kilka kolorów, więc potrzebuję kolejnego rzędu. Zobaczcie, jak to tu wygląda tutaj. Zobaczcie, ile nitek. I to mnie właśnie najbardziej boli, że te nitki tak sobie tutaj są. Potrzebuję dalej miejsca więcej, żeby upychać to tutaj. No ale te przegródki w ogóle nie zdają egzaminu, więc z tym też muszę popracować. Pakieciki są bardzo wygodne, ale organizowanie ich w pudełku jest strasznie wkurzające. Więc to by było na tyle, co Wam chciałam powiedzieć w tym filmiku. Jeszcze przesunęłam jakąś funkcję, żeby noc była. Przepraszam. Nie ogarniam trochę tego wszystkiego jakoś, ale chciałam Wam powiedzieć, że to już by było na tyle. Ja sobie będę dalej wyszywała. W tym miesiącu, w miesiącu lipcu, mam już na swoim koncie 16 000 krzyżyków, więc
biegnę po 20 000. Mam nadzieję, że uda mi się. Do końca miesiąca został tydzień, więc obym dała radę. Trzymajcie kciuki, bo to by był mój po prostu rekord życiowy. Mam nadzieję, że mi się to uda. Ja sobie będę brnęła dalej, bo chciałabym na kapturku w tym miesiącu przynajmniej te 15 000, więc jeszcze te 4 około chciałabym zrobić półkrzyżyków. Mam nadzieję, że mi się to uda. Także następne postępy zobaczcie już w następnym filmiku. Teraz też już troszeczkę odeszłam od mozaiki. Był taki spam mozaiką diamentową, więc teraz będzie spam haftem krzyżykowym. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Także bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Bardzo Wam dziękuję za 1500 subskrypcji, które już są na moim kanale od dłuższego czasu. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie lajki, komentarze, bo to tylko dzięki Wam jestem tutaj, gdzie jestem. Także do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!